Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj trochę szybciej wróciłem do domu, także postanowiłem jeszcze coś Wam nagrać, bo jutro raczej na pewno nie nagram, bo mam już od fula zleceń, także jutro odpoczniecie od mojej paplaniny, a dzisiaj będzie na wesoło. Ostatnio takie dość poważne tematy poruszałem. Dzisiaj powiem Wam, że nie da rady tego na poważnie skomentować, bo przemówił Andrzej. Wczoraj przemówił Andrzej. I powiem Wam, że tak jak pisowcom, tak jak nieraz powtarzam, że pociąg razem z peronem odjechał. Andrzejowi wczoraj samolot odleciał razem z lotniskiem. Słuchałem wczoraj Andrzeja i powiem Wam, że ależ piękną wizję Polski przedstawił nam nasz Andrzej. Wyobraźcie sobie, że Polaków będzie stać na prywatne samoloty i będziemy mieć ich coraz więcej. Nie kłamie, tak będzie. Moi drodzy, przyznajcie się tak bez bicia, kto z Was nie miewa czasami takiego problemu, chcecie zaparkować swój prywatny samolot, i dupa. Nie ma właśnie gdzie, wszystko zajęte. Nasz rezydent Andrzej Duda dostrzega właśnie logistyczne zgryzoty. Poruszył temat w czasie spotkania z mieszkańcami Konina. Cel spotkania z mieszkańcami Konina? Postaram Wam się wyjaśnić. Duda mówił m.in. o tym, że nie wolno pozwolić na to, by wielkie inwestycje w Polsce zostały zatrzymane. Jak powiedział, trzeba o to walczyć i na poziomie europejskim i krajowym, bo one są w tej chwili zagrożone. A o jakie inwestycje, wielkie inwestycje mu chodziło? Wskazał tutaj elektrownie atomowe i oczywiście Centralny Port Komunikacyjny oraz porty morskie. Jego zdaniem ich budowa to kwestia naszego bezpieczeństwa. To, by Polska istniała i była bezpieczna, by w razie potrzeby przylatywały tu największe samoloty transportowe, które będą przywoziły żołnierzy i sprzęt wojskowy. Oczywiście, podejrzewam, że dla gospodyń wiejskich, bo nigdy nie wiadomo, jak się wróg napatoczy, a gospodyni wyciągnie z szuflady pistolet. Pamiętacie te słowa. Ale nie o tym. Powiem Wam tak, o ile ze wszystkim powyższym można byłoby się zgodzić, tak delikatnie rzecz ujmując, pewna wizja tej pisowskiej głowy państwa może budzić tylko, delikatnie rzecz to ujmując, uśmiech na twarzy. Dlaczego? Jak to Duda stwierdził, coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę Państwa, będzie miało swoje samoloty. Tak, będziemy mieli coraz więcej bogatych ludzi w Polsce, którzy będą mieli swoje samoloty. I większe, i mniejsze, swoje. Będą potrzebowali lotnisk, będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane, przetrzymywane, będą potrzebowali mniejszych portów lotniczych, średnich portów lotniczych, ale w Polsce są potrzebne i wielkie porty lotnicze. To są autentyczne słowa Dudy. Zresztą posłuchajcie. Bo jeżeli my będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę Państwa, będzie miało swoje samoloty. Tak, będziemy mieli coraz więcej bogatych ludzi w Polsce, którzy będą mieli swoje samoloty. Większe, mniejsze, swoje. Będą potrzebowali lotnisk. Będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane, przetrzymywane. Będą potrzebowali
małych portów lotniczych, średnich portów lotniczych, ale Polsce są potrzebne też i wielkie porty lotnicze. Tutaj w centralnej Polsce. Moi drodzy, a tak na poważnie, no oczywiście wątpliwe, by Polacy tak nagle przesiedli się masowo na samoloty, tym bardziej na swoje prywatne. Jak dla mnie Duda prowadzi jednak, jak widać, kampanię na inny temat. Chodzi o inwestycje, które mogą okazać się bardzo potrzebne polskiej gospodarce. Jeżeli zakładamy, że nasz kraj będzie się dalej rozwijał, rozbudowa infrastruktury może okazać się niezwykle ważna. To jest fakt. Elektrownie atomowe są nam potrzebne. Tutaj no, nie podlega to dyskusji. Szkoda tylko, że to kolejna dziwna wypowiedź Dudy, która przykrywa, jak widać w tych social mediach, w pisowskich mediach, w tej pisowskiej propagandzie sedno problemu. Ale powiem tak. Zaczęliśmy od Serenki, Malucha, a każdy z nas będzie miał swój samolot. No, polskie cuda, ciąg dalszy. Jakby na to nie patrzeć. Moi drodzy, plotki głoszą, że powstała już dzisiaj pierwsza firma montująca sygnalizację świetlną na podniebnych skrzyżowaniach. Oczywiście ta firma będzie obok montowni Izery. Teraz chciałbym Wam pokazać wizję przyszłości według Andrzeja. Na tym zdjęciu, moi drodzy, widzicie Warszawę. Jest to rok 2031, Aleje Jerozolimskie w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego. Także tak nam się przedstawia wizja naszego kraju według mózgu operacji wizjonera, naszego rezydenta Andrzeja. Wiecie co? No, Duda jest rzekomo prezydentem kraju. Jest prezydentem kraju, gdzie ludzie, bardzo wiele ludzi wiąże ledwo koniec z końcem, a publiczne środki rozkradano na niespotykaną skalę. I on mówi o potrzebie budowy parkingu dla prywatnych samolotów. Bo jak twierdzi, coraz więcej ludzi będzie miało swoje samoloty. Nie wiem, kogo Duda miał na myśli. Być może Duda bardzo liczy na to, że PiS wróci do władzy i mówiąc o tych bogatych ludziach potrzebujących CPK dla swoich samolotów, miał na myśli, nie wiem, Obajtka, żonę Morawieckiego, Glapińskiego, Bielana, Hoffmana, Mateckiego, Sadurską, być może nawet tego salcesonowego egzorcysty. No powiem, że pod tym względem tutaj mogę rzec, że mnie przekonał. Powtórzę, bo być może nie dowierzacie własnym uszom, ja też nie dowierzałem. Polacy będą się bogacić, będą mieli samoloty, dlatego potrzebujemy CPK, żeby mogli tamte samoloty parkować. Powiem Wam, że przekonał mnie jak cholera, zresztą tę panią w koralach, która stoi za nim i klaszcze jak nawiedzona, pewnie też przekonał i już pani sobie wyobraża, jaki sobie kupi samolot za pierwszą emeryturę. Ale miałbym też apel z troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, o klimat. Chciałbym zaapelować do tych tysięcy potencjalnych właścicieli samolotów w Polsce, by może, nie wiem, kupowali pociągi. Jakby nie patrzeć, kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. No i nie ma ryzyka katastrofy lotniczej, mniej śladu węglowego zostawia. Pomyślcie o tym potencjalni właściciele prywatnych samolotów, tych większych i tych mniejszych.
No a skoro już o tym mowa, to tutaj mam do Was wielką prośbę. Nie wiem, może Wy możecie polecić jakąś giełdę używanych samolotów. No na nowego mnie jeszcze niestety nie stać, no ale od czegoś trzeba zacząć. No na początek chciałbym jakiś używany, może jakiś mały. Jak macie jakieś namiary, dajcie mi proszę, chętnie kupię jakiś samolocik. I też mam rozterkę, nie wiem jaki kolor samolotu wybrać. No chciałbym jakiś elegancki, ale też unikalny, żeby łatwo było go odnaleźć wśród masy tych innych zaparkowanych prywatnych samolotów. No i piszcie, moi drodzy, w komentarzach, jak tam wasze samoloty. No pochwalcie się w komentarzach, jakie już macie samoloty lub jakie macie na oku, gdzie będziecie parkować. No jestem ciekaw, wiem, że jeszcze nie jest wybudowane CPK, ale mam nadzieję, że gdzieś macie już parkingi dla swoich samolotów prywatnych. W końcu Polacy się bogacą, są coraz bogatsi, także niedługo w każdej rodzinie jeden samolot. Jakiś skromny Antonow albo jakiś B-52. Przecież tam nikt nie będzie się awionetkami zawracał sobie głowy, prawda? Nie, wiecie co, się można śmiać, ale to jest tragiczne, co ten człowiek publicznie, jakie bzdury opowiada. Wziąłem ten materiał dzisiejszy, w żart obróciłem, bo no, tego człowieka, choćby się bardzo chciało, nie można traktować poważnie. Przepraszam, miałem telefon, dealer samolotów do mnie dzwonił, ma na zbyciu 17 samolotów i mu dzwonił, żeby przyjechać i wybrać, póki Andrzej wszystkich nie wykupi. Nie no, śmieję się oczywiście, dealer nie dzwonił. A co do Andrzeja, to może by tak ten nasz wizjoner polskiego lotnictwa wybrał się na lotnisko w Radomiu, które no, pisowcy wybudowali, otwierali z pompą, a teraz świeci pustkami, tam raz na tydzień czy 2 razy na tydzień jakiś samolot wyląduje, może tam wujek dobra rada coś poradzi, coś zaradzi, bo no, pisowcy wybudowali lotnisko, no, piękny nowy parking dla prywatnych samolotów, a samoloty tam nie chcą lądować, a lotnisko stoi. No, ale myślę, że nasz wizjoner na pewno coś tam doradzi. Już kończąc, powiem tak, według mnie, już to mówiłem kiedyś, tak na poważnie Duda powinien brać przykład ze swojej małżonki i po prostu milczeć. Bo ten człowiek nie ma połączonego języka z mózgiem i plecie, co mu ślina na język przyniesie. Tylko zapomina, że jest głową, tak zwaną głową państwa, reprezentantem państwa. Powinien no, troszeczkę przemyśleć to, co mówi. Udaje lub lansuje się na jakiegoś mądrego, ale wychodzi mu to, no powiem wam, tragicznie. To, że on się ośmiesza sam, to pal 6, jak lubi, niech się ośmiesza. Tylko, że on ośmiesza nasz kraj i to już jest tragedia. No ale z drugiej strony Kaczyński wiedział, kogo mianować na głowę państwa. Ma być mierny, bierny, ale wierny. Tylko szkoda, no mówię, szkoda i to powtarzam, że ten człowiek ośmiesza nasz kraj. I mieliśmy różnych prezydentów, popełniali różne gafy. Często też palnęli jakąś bzdurę, ale ten człowiek bije ich wszystkich na głowę razem wziętych. Według mnie. Jeszcze tylko rok, czy tam rok z hakiem i na szczęście koniec jego wystąpień publicznych i reprezentowania naszego kraju. I to powinno po zakończeniu jego kadencji
powinno się ogłosić, jego odejście powinno się ogłosić świętem narodowym. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję. Także piszcie, jakie Wy macie samoloty, namiary do dealerów samolotów, pomysły na parkowanie samolotu. No Andrzej Wam przedstawił, że trzeba budować CPK, bo będzie parking dla samolotów. No. Głowa mała. Ja ten filmik tak zrobiłem dla odprężenia, bo tak mówiłem ostatnio, takie poważne tematy poruszałem. No tutaj, mimo gdyby się nawet chciało to na poważnie potraktować, nie sposób, bo ten człowiek jest po prostu niepoważny. Także tyle, dzięki, do zobaczenia przy następnym materiale, na pewno nie jutro, ale jeszcze w tym tygodniu. Także trzymajcie się, cześć. Te kurwa, tobie coś się nie pomyliło? Stół upierdolisz mi cały, a potem kto to sprzątać będzie? Co za chlew. O i patrz tu do chuja. Zrobiłam piździe bułkę z salcesonem do roboty i nie wzięła. Po chuj wstawałam o 5:00. Hanka nie chce twoich bułek, bo po ostatniej miała srakę. Chyba nie po moim żarciu. Nie kurwa, od oddychania ją wzięło. Co to za pomysł w ogóle, żeby zmieszać śledzia w oleju z dżemem i śmietaną? Północy w kiblu siedziała i srała wodą. To kurwa jakby Gesslerowa widziała, to by ci z dupy zrobiła kuchenną rewolucję za to. A jak w tym kiblu siedziała, to takie dźwięki były, że do tej pory mam traumę. To było jak seans egzorcystyczny, a smród jakby wypierdolił Czarnobyl w oczyszczalni ścieków. Tedy weź mi to do szkoły, podpisz. Stwierdzenie, że mam zjebanych rodziców. Dobrze, że adoptowana jesteś. No robią jakiś program wsparcia dla popierdolonych rodzin z grabiny? Nie no kurwa, ja mam dość. Masz papiery o eksmisji. Wypierdalać mi z chałupy. Wiedziałam, że jesteście zjebani, dlatego wymeldowałam was. Nie macie prawa tu mieszkać. Podpis właściciela? A widzisz, stara flądro, Alzheimer ci się włączył. Przepisałaś chałupę na mnie. Kurwa, rzeczywiście? Stara, jeszcze raz taka akcja i to ty stąd wylecisz. A pierdol się!